Przejmujemy się tym, co było, martwimy się o to, co będzie, lubimy się martwić o wszystko. Tak, martwić się pochodzi od bycia martwym. Miej wyjebane, a będzie ci dane. Bardzo takie duchowe. Widzicie, jaki ten wasz partner jest nie do dupy, jaki jest niedobry, jak was nie szanuje, nie kocha i wami się nie zajmuje. One właśnie zobaczyły, że tam coś jest. Znajomy nam powie o inflacji, o chorobie, że ktoś mu w domu umarł. Myśląc o śmieciach, zawsze pojawi się w waszej rzeczywistości śmieć. Albo ktoś, kto śmieci. Zawsze. Ale to też jest oddawanie swojej energii dobrym rzeczom. Te dobre rzeczy biorą od was energię tak samo jak te złe. Stawiam siebie na pierwszym miejscu, a wszystkich innych po prostu mam w tyłku. Nie mam pojęcia, ile co kosztuje, bo ja nigdy na to nie patrzyłem. Rozwój duchowy to jest to, co ja nazywam magią. Jeżeli chcecie mieć wszystko to tak naprawdę, co chcecie, to musicie sami zacząć dawać. I to jest właśnie z tego poziomu powyżej 200. Zacząłem mówić o lęku, o stresie, o martwieniu się, ogólnie o takich rzeczach i stwierdziliśmy, że może dzisiaj trochę ten temat mocniej poruszymy, ponieważ no jest to dość powszechny, może nie tyle problem, ale co powszechna przypadłość w naszym społeczeństwie i ogólnie chyba tego naszego gatunku, że lubimy się martwić o wszystko. Bać o coś. Przejmujemy się tym, co było, martwimy się o to, co będzie, przejmujemy się też tym, co jest teraz i to jest takie nakręcające się koło tego nieustannego zamartwiania się. A musicie zadać sobie przede wszystkim najważniejsze pytanie, bo każdy z was na pewno jakiś tam mniejszy lub większy swój cel ma, jakieś pragnienie, które chce zrealizować, do którego chce dotrzeć, jakieś coś, co daje mu spełnienie i jakiś ten punkt taki gdzieś na horyzoncie, mniejszy lub większy, bardziej dokładnie lub mniej dokładnie, ale jest już on obrany. I odpowiedzcie mi teraz na pytanie, czy z poziomu tego przejmowania się, czy z poziomu tego martwienia się i stresowania się tym wszystkim, czy jesteśmy w stanie dojść do tego momentu, w którym chcemy być, czyli momentu, w którym będziemy się czuli szczęśliwie, bezpiecznie, radośnie, wszystko będzie tak, jak chcemy, żeby było. Tak na logikę odpowiedzcie, tak? No bo oczywiście logicznie my wiemy jedno, a czujemy i robimy zupełnie drugie, więc najpierw takie logiczne pytanie dla was, czy martwiąc się o coś, bojąc się o coś, jesteśmy w stanie zrealizować ten cel, tak? Kiedy martwimy się, że coś się nie pojawi, martwimy się, że nie mamy umiejętności, martwimy się o to, że nasze dzieci sobie nie poradzą, albo że jakaś choroba nas dopadnie, o której wszędzie mówią i tak dalej. Więc czy martwiąc się jesteśmy w stanie zrealizować te cele, o których tak naprawdę pragniemy. Słuchajcie, w ogóle samo słowo martwić się, dzisiaj to usłyszałam i to mnie trochę zwaliło z nóg, nie? Ja już słyszałem to wcześniej, ale to jest dobre, no. Tak, martwić się pochodzi od bycia martwym. Dokładnie. Martwy. Martwisz. Słuchajcie, jak coś jest martwe, to nie może się rozwijać. Jak coś jest martwe, to nie może działać, osiągać progresu, realizować się, manifestować się. Więc martwiąc się, to co zawsze powtarzamy, martwiąc się, my opóźniamy swoje manifestacje. Ale idąc głębiej, albo nawet tak logicznie patrząc na to, nie opóźniamy swoje manifestacje, tylko je zabijamy dosłownie. Czyli martwiąc się o swoje dzieci, nie pozwolimy im się rozwinąć. Martwiąc się o swoje zdrowie, nie pozwolimy sobie wyzdrowieć. Martwiąc się o pieniądze, nie pozwolimy tym pieniądzom do nas przyjść. My po prostu ucinamy temat. To już nawet nie jest takie, że opóźniamy, tylko to jest mocne cięcie nożem. Zawsze musimy mieć z tyłu tą skalę poziomu świadomości Hawkinsa. Ją to jeszcze raz może na chwilę wyświetlę. I zobaczymy okno. O, mamy ją tutaj. Jak widzicie, tam gdzie chcemy być, to jest poziom zdecydowanie powyżej 200. To jest poziom, myślę, że wielu chciało być na poziomie 500, na poziomie 600, nie mówiąc już o wyższych poziomach, ale wszędzie tam, gdzie jest właśnie to radość, pokój, szczęście i tak dalej, no to są poziomy przynajmniej
jeżeli o tym można powiedzieć, powyżej 200, a jednak zamartwianie się, no to jest poniżej, więc jeżeli jest... Dużo poniżej, bo jest związane ze strachem, tak? Bo boimy się, że nie jesteśmy albo wystarczająco uzdolnieni, albo że może nam coś wyjść, albo że zasługujemy na coś. To jest poziom 100 minus, tak? Czyli poniżej 100. No, Bardzo mało nawet tej jest energii. ty masz w destrukcyjnych emocjach, jest martwienie się na miejscu trzecim, Tak. Więc jak jesteśmy w okolicach poziomu 100, jakim jest powiedzmy to martwienie się, to ciężko nam będzie wejść na poziom chociażby powyżej 200, nie mówiąc już o poziomie na przykład 350 czy 500, bo to są... Słuchajcie, ja mam teraz takie porównanie, przyszło teraz mi do głowy. Wyobraźcie sobie skalę świadomości od 0 do 200 jako dół. Jeżeli jesteście poniżej 200, to siedzicie w dole. 200 to jest tak, że macie potąd do nosa i już widzicie, i już się ekscytujecie, i już Znaczy, jest fan. Widzę więcej. 201 to jest tak, że tam O właśnie, już 201. oko można, że coś tak. tam widzicie, stajecie na No. palcach i jeszcze nos jest pod ziemią, ale oczy już są nad ziemią, Tak, ale ja to jest dopiero poziom 200. Tak Ja naprawdę. często mówię, właśnie istnieje taki paradoks w rozwoju duchowym, że osoby na poziomie 200 mają więcej entuzjazmu niż na przykład osoby na poziomie 300. Dlaczego? Bo one właśnie zobaczyły, że tam coś jest i się tak ekscytują i są takie podjarane, nie? Więc wyobraźcie sobie, że jesteście na poziomie 100, czyli sięgacie swoją głową do połowy tej dziury, tego dołu. No jak wy wyskoczycie? Jesteście w stanie podskoczyć 2 razy na swoją wysokość? Nie. Dlatego właśnie często też mówimy, że jeżeli jesteśmy w tych bardzo niskich wibracjach, to potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże z tego wyjść. Samemu praktycznie dla większości osób jest to niemożliwe. Naprawdę trzeba się mocno zawziąć, mieć ogromną determinację i dostać ogromnego kopa w tyłek, żeby wyskoczyć z tego dołu. Tak? Więc jeżeli jesteście na poziomie strachu, boicie się albo martwicie się, to wiedzcie, że sami z tego nie wyjdziecie i trzeba tutaj naprawdę gdzieś tam szerokiej perspektywy, silnej pomocy z zewnątrz, żeby nas podciągnąć wyżej i zobaczyć ponad tę dziurę, co tam jest naokoło. Znaczy, według mnie to osoby, które naturalnie są powyżej poziomu 200, to nawet jak gdzieś tam czasami spadają w te niskie stany, czyli powiedzmy, załóżmy nawet 30, winę czy wstyd, to one są w stanie sobie dużo łatwiej poradzić, odbić się od tego dna, bo to jest jak z tym dołem. Jak wpadniemy w ten dół, to czasami musimy dobić dna, żeby mieć się od czego odbić, ale takich osób jest niewiele i zdecydowana większość jednak bez jakiejś tej zewnętrznej, może nie tyle pomocy, co takiego zewnętrznego bodźca jakiegoś, takiego pokazania komuś tego światełka w tunelu, że to można inaczej, że to można zrobić w inny sposób, że można spojrzeć na rzeczy w inny sposób. Taki pierwszy krok, podać tą pomocną dłoń, no to wtedy na pewno jest dużo łatwiej im. Aczkolwiek jest możliwe w ułamku sekundy przeskoczenie z 20 nawet i na 1000, bo my ostatecznie cały czas na tym poziomie 1000 jesteśmy, tylko poprzez nasze filtry, które na siebie, poprzez wszystkie ograniczenia, które na siebie ponakładaliśmy, no to jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Może już przestaniemy pokazywać ten slajd. Wracamy do Was. Wracamy. Słuchajcie, czy ta analogia dołu, tego dołka wykopanego, jest dla Was logiczna? Czy ma to sens? Ja bym powiedziała nawet, że te osoby, które na przykład są na swój poziom średni, mają gdzieś tam 300, 400 i wpadają w ten taki stan jakiegoś lęku raz na jakiś czas, to one bardziej kucają w tym dole, tak? I nie chcą się wyprostować. I łatwiej im jest, nie? Jak ktoś przyjdzie, ktoś coś podpowie, usłyszą, to tak sobie przemówić, okej, dobra, wstaję, nie? I znowu jest się z tą głową wysoko ponad tym dołem. Ale osoby, które permanentnie żyją gdzieś tam w jakimś takim zalęknieniu, tak? Co dzisiaj powoduje zalęknienie, kochani? Jedną rzecz wymieńcie. Jedną rzecz, która powoduje ten stan właśnie strachu i lęku. To jest też dobra lekcja dla nas wszystkich, tak? Bo dla każdego co innego może w danym momencie być trudne. Każdy jest na innym etapie i każdy przechodzi w tym momencie inne lekcje ma tak naprawdę do zaliczenia. Inne testy ma do zaliczenia, do zdania, więc dla jednego może być coś bardzo proste,
a dla drugiego może być to sama rzecz, może być niesamowicie skomplikowana. Aczkolwiek tutaj nie ma dobrze źle, bo to pod tym kątem nigdy nie możemy patrzeć, bo wtedy jakbyśmy dali dziecku do rozwiązania proste zadanie matematyczne takiemu dwulatkowi, no to nie zrobi, a to na przykład 2 + 2 no nie zrobi, a dla nas jest to banał, tak? Ale czy to znaczy, że to dziecko jest głupie? No nie. Żaneta napisała, moja mama się ciągle o mnie martwiła, a świetnie się rozwinęłam. Moja mama też się ciągle o mnie martwiła. Tydzień temu z nią rozmawiałam, z moją mamą i mówi, ja się wreszcie przestałam o ciebie martwić. Nie? Ja mam prawie 40 lat, ale ja się wreszcie przestałam o ciebie martwić. Dopiero teraz. Mówi, ja zrozumiałam, że ty sobie świetnie radzi, że ty sobie zawsze świetnie radziłaś. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że ja się świetnie rozwinęłam pomimo tego, że moja mama się o mnie martwiła. To nie jest tak. Każdy z nas ma pewne blokady. Każdy. Każdy sobie wybiera tą mamę. Dokładnie. Więc ja Po też to, żeby swoje zbyt łatwo blokady nie było. przerabiałam. Tak? I nie ma ani jednej osoby na świecie, która by miała w każdym obszarze życia po prostu idealnie cukierkowo, świetnie rozwinięte. Nie ma. Myślę, to byłoby bez sensu. No bo po nie co? przyszedłby do tego życia. Po to przychodzimy właśnie, żeby przerobić pewne lekcje. Ja swoje przerabiałam, niektóre dalej swoje przerabiam, jest ich dużo, dużo mniej niż kiedyś. Tak? To są naprawdę jakieś pojedyncze przypadki, które bardziej mnie zdumiewają niż ograniczają, ale każdy, absolutnie każdy i właśnie to martwienie się naszych najbliższych pomaga nam siedzieć w tym dołku w niektórych sprawach, nie? Więc jeżeli dzisiaj mamy właśnie taką perspektywę, że świetnie się rozwinęłam, cudownie, jest ekstra, bo to znaczy, że idziemy dalej, pomimo tej kuli u nogi, idziemy dalej i patrzymy radośnie w przód i to jest ekstra, także brawo. No to jest cenna lekcja, bo ja na przykład na takie rzeczy nie zwracam uwagi i ja na dużo ogólne rzeczy nie zwracam uwagi i jest czasami mi to wytykane, czasami sam się zastanawiam, skąd to się bierze i ja tak miałem po prostu, wcześniej osądzałem siebie za to, że jestem, nie wiem, jakiś nieczuły, aczkolwiek z drugiej strony ja byłem zawsze bardzo empatyczny, bardzo czułem inne osoby, więc tu mi to nie grało, bo z jednej strony nie wchodziłem emocjonalnie w jakieś tematy, ale z drugiej strony czułem to w sobie i to, co widzicie, to, co słyszycie cały czas, to tak naprawdę pokazuje też wam, co wy macie gdzieś tam w środku, bo to zawsze do tego wraca, czego wy się boicie, albo co słyszycie cały czas od swoich bliskich, czy z mediów, czy skądkolwiek, z jakiejśkolwiek innej strony, to tylko znaczy, że wy ciągle z tym w jakiś sposób rezonujecie, mniejszym i większym. Magda ostatnio podawała przykład śmieci w lesie, że walczyła ze śmieciami, nienawidziła tych śmieci, denerwowało ją, jak są śmieci w lesie i ciągle te śmieci widziała. A w momencie, kiedy zaakceptowała to i odpuściła, to te śmieci przestały jej się pokazywać. I właśnie tak działa ta nasza holograficzna rzeczywistość, że wszędzie tam, gdzie my dajemy czemuś uwagę, to będzie do nas z każdej strony dochodziło. Znajomy nam powie o inflacji, ktoś nam powie o chorobie, że ktoś mu w domu umarł. Włączymy radio czy telewizję i nagle usłyszymy tą wiadomość, która ma jeszcze nas więcej lęku spowodować. I no, tak to jest, więc tutaj cały czas będziemy was namawiali, bo nie będziemy wam mówili, co macie robić, ale będziemy was usilnie namawiali do tego, żeby zawsze takie rzeczy konfrontować i to jest dla was najlepszym takim miernikiem na to, gdzie jesteście, patrzenie na swoje otoczenie, bo wasze otoczenie jest waszym odbiciem, jest waszym lustrem w 100%. To, co wysyłacie, to lustro zawsze wam odbije. Więc jeżeli w pewnych obszarach waszego życia jest zbyt dużo lęku, zbyt dużo stresu, to należy spojrzeć na to z boku i zobaczyć, gdzie wy w tym jesteście, gdy wy się za to oceniacie, czego wy się tak naprawdę w tym wszystkim boicie. Tak, jeszcze nawiążę do tych śmieci. Słuchajcie, myśląc o śmieciach, zawsze pojawi się w waszej rzeczywistości śmieć albo ktoś, kto śmieci. Zawsze. Jeżeli wy boicie się śmieci, uważacie, że ludzie są beznadziejni, bo śmiecą, że lasy są pełne śmieci, to zawsze, ale absolutnie w każdej minucie swojego życia dostaniecie na to dowód. A jeżeli porzucicie w ogóle swoje skoncentrowanie na śmieciach, czyli stwierdzicie, temat mnie nie dotyczy, ja się zajmuję czymś innym, czymś zupełnie ważniejszym dla mnie, czyli na przykład moją rodziną, gotowaniem, chodzeniem na spacery, oddychaniem świeżym powietrzem, cokolwiek, ja teraz wymyślam,
to nagle te śmieci przestają istnieć w waszej rzeczywistości. Poza tym musicie też wiedzieć jedną rzecz, że im więcej rozprzestrzeniacie takich informacji, czyli wiadomo, no, idziecie gdzieś, no, główny temat jest jeden od 2 lat. Mówicie o tym, rozmawiacie, Ale o wspominacie. czymkolwiek, Tak. cokolwiek mówicie, na przykład żalicie się na swoją pracę, jaka jest niefajna, na swojego szefa, idziecie z koleżankami i mówicie, jaki ten wasz partner jest nie do dupy, jaki jest niedobry, jak was nie szanuje, nie kocha i wami się nie zajmuje. Mówicie o ogólnej sytuacji globalnej, o inflacjach i tak dalej, to tylko powodujecie, że jest tego więcej i to wahadło jest coraz mocniej się zaczyna bujać, bo wszędzie tym, co każdym naszym skupieniem uwagi, my dodajemy temu energii i to nie tyle, że dodajemy, co oddajemy. Musicie wiedzieć, że jesteście nośnikami energii i wszystko o tą waszą energię zabiega i tam, gdzie swoją energię kierujecie, to temu oddajecie i nieważne tu jest, czy wy macie przekonanie, że robicie to w szczytnym celu, w dobrym, czy jesteście po stronie za, czy jesteście po stronie przeciw. To uwielbiam, tak. Bo strona przeciw jest tak, to nie ma Jest kompletnie to samo. znaczenia. Zasilacie to, co nie jest wasze. Zasilacie temat, który może się rozrastać w waszym życiu. Pamiętajcie, że dobre czy złe to jest osąd. Tak jak coś złego, co uważacie, że coś jest złe, jest osądem, tak jak coś dobrego, co jest dobre, to też jest osąd. Więc jeżeli wy zasilacie z waszej perspektywy, mówię, tylko dobre rzeczy będę teraz się tylko na dobrych rzeczach skupiał, ale to też jest oddawanie swojej energii dobrym rzeczom. Te dobre rzeczy biorą od was energię tak samo jak te złe, bo one nie tutaj nie osądzają. We wszechświecie nie istnieje uniwersalny osąd. Tutaj jest zawsze wszystko jest okej. Tylko my nadajemy temu znaczenie, czy coś jest dobre, czy złe. I wszędzie tam, gdzie tą swoją energię oddajemy, czy to w słusznej sprawie, czy w niesłusznej, to po prostu jest to w dalszym ciągu oddawanie swojej energii. Także przykład jeszcze raz i to jest warto sobie gdzieś zanotować. Śmieci. I widzę śmieci właśnie, bo z jednej strony my tak interpretujemy coś na zasadzie tego, co słuchamy w telewizji, co mówimy, tak, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład wydaje nam się, no ale przecież ja o śmieciach nie myślę, ale ciągle widzę te śmieci w lesie, to znaczy, że w środku gdzieś mam jakiś strach, mam jakiś lęk, mam jakąś niezgodę na to, więc interpretować możemy i obserwować na zasadzie właśnie tych 2 kierunków. Z jednej strony, co ja mówię, na czym się skupiam, a z drugiej strony, co widzę. I jeśli widzę śmieci, to jeszcze we mnie jest niezgoda na coś. Nie ma akceptacji na to, że śmieci mogą istnieć, ale mnie nie dotyczą. Tak? Nie muszę wchodzić w ten temat. Tak, i tutaj w sumie cały ten live można by zamknąć właśnie w jednym zdaniu. Miej wyjebane, a będzie ci dane. Bardzo takie duchowe i poszerzające świadomość zdanie, aczkolwiek tak jest. To jest ostateczne zrozumienie, to jest to, co właśnie Natalia powiedziała, jakkolwiek to każdy dla siebie zinterpretuje, ale na tym, jakbyśmy powiedzieli to dzisiaj tylko to zdanie, to by wystarczyło do tego, żeby wiedzieć, jak tak naprawdę się poruszać w tej rzeczywistości z lekkością i w sposób zrównoważony, może tak, bo my ciągle na tej sinusoidzie skaczemy od euforii do dramatu, a to właśnie to miej wyjebane, to jest ta linia prosta, a my ciągle jesteśmy góra, dół, dobrze, źle, super i nie super. Zgadzam się jak najbardziej, a pokażesz jeszcze zdjęcie mapy świadomości, bo jeszcze chciałam do jeszcze tego raz zdania się odnieść. Mogę raz jeszcze pokazać. Dzięki. Słuchajcie, teraz tak, to zdanie mniej wywalone, a będzie ci dane. Ze względu na to, na jakim poziomie świadomości jesteśmy, tak będziemy je rozumieć. Ja pamiętam kiedyś na jednym wywiadzie ktoś mi zadał pytanie, czy dbać o innych, czy dbać o siebie. I mnie to tak trochę zamurowało, to był mój jeden z pierwszych wywiadów, tak mnie zamurowało, bo nie przyszłam tam z taką myślą, że będzie mnie oglądał ktoś, kto jest na skali świadomości niżej niż ja. Jakoś nie przewidziałam tego. Po prostu poszłam z takim entuzjazmem, z taką radością, nie? I to zdanie to było po prostu jak takie uderzenie w mur, bo ja się zaczęłam zastanawiać,
ale jak to dbać o innych czy o siebie? Przecież to już jest wybór pewnego rodzaju osąd i zajęło mi chwilę, aż doszłam do siebie i zaczęłam odpowiadać na nie. Więc chciałam tutaj też to zinterpretować, bo dla niektórych to może być też taki strzał w mur, to zdanie. Miej wywalone, a będzie ci dane. Ja będę tak bez rymu mówić na razie, bo nie wiadomo, kto nas ogląda, może jakieś dzieci tam są. Jeżeli jesteśmy w tych wibracjach poniżej 200, to jak słyszymy miej wywalone, a będzie ci dane, to możemy sobie pomyśleć na przykład, czy ja teraz mam w dupie swoich znajomych, albo ludzie to są wampiry energetyczne, więc ja będę się od nich odcinać. Nie będę się już nikim więcej przejmować, albo już nigdy nie będę nikomu więcej pomagać. Albo teraz to ja się wypnę na tych wszystkich, dla których żyły sobie wypruwałam, niech teraz zobaczą, jak to jest, jak ja im nie pomagam. I to jest najczęstsza reakcja. Jak jesteśmy powyżej 200, ale to już tak dużo wyżej powyżej 200, to mi wywalona będzie ci dane, będzie na zasadzie dbam o siebie, dbam o innych, bo zawsze tak robiłam i to jest moja prawdziwa natura, więc będę robić swoje, a nie będę się przejmować tym, co mówią w telewizji, tym, co mówią na ulicy, tym, jakie komentarze o mnie piszą na Facebooku. Tak? To już jest zupełnie inna perspektywa. Czyli poniżej 200 my zawsze mamy separację, zawsze mówimy ja albo ktoś. Czyli ja wam teraz udowodnię, wam teraz pokażę, jak to jest. Nie będę się wami interesować, nie będę wam więcej pomagać. Teraz stawiam siebie na pierwszym miejscu, a wszystkich innych po prostu mam w tyłku. To jest poniżej 200, reakcja pierwsza. Nawiązując do tego pięknego wywodu Magdy, musicie wiedzieć, że wszyscy, których widzicie, to tak naprawdę jesteście wy. Że w waszym tym hologramie istniejecie tylko wy w tej waszej bańce, a wszyscy inni, tak zwani inni naokoło, to są tylko waszymi emanacjami, tylko pokazują wam to, co mogą wam pokazać, czym tak naprawdę w swej istocie jesteście. I to jest takie doświadczenie właśnie, doświadczenie wszystkiego w tej jedności. I jeżeli wy chcecie być bardziej kochani, jeżeli chcecie być bardziej szanowani, jeżeli chcecie mieć wszystko to tak naprawdę, co chcecie, to musicie sami zacząć dawać. I to jest właśnie z tego poziomu powyżej 200. Czyli chcecie być bardziej kochani, to musicie więcej tej miłości dawać. Chcecie być bardziej szanowani, musicie więcej szacunku mieć dla wszystkich i dla wszystkiego, co jest. Bo nie tylko do ludzi, ale też do zwierząt, do przedmiotów, bo wszystko ma swoją świadomość, wszystko jest świadomością. I to jest właśnie, po raz kolejny powrót do tej sytuacji, gdzie wszystko, co wysyłasz, to do ciebie wraca, więc wszystko to, co dobre wyślesz, to tylko ten hologram może ci tym samym odpowiedzieć. Można powiedzieć, że to jest proste i to jest to jest tak jak równanie matematyczne, to się zawsze sprawdza 1 do 1, tu nie ma od tego odstępstw. Tak ten program działa. Ja bym powiedziała jeszcze może jedno, bo my tutaj oczywiście mówimy z poziomu umysłu, nie da się inaczej, prawda, tutaj komunikować na tym kanale. Musielibyśmy gdzieś tam siedzieć koło siebie chyba i patrzeć sobie głęboko w oczy albo dedykować sobie jakąś tam energię, żeby łatwiej nam poszedł ten przekaz, nie z umysłu. Ale powiem taką jeszcze rzecz, bo Paweł powiedział, musimy dawać miłość, żeby dostać miłość, tak? Musimy okazywać szacunek, żeby dostać szacunek. Może tak, ja bym zamienił, możemy. Nie musimy, ale tak. To jest takie potoczne, wiecie. Dobra, ale nie czepiając się słówek, ja się nie czepiam słówek, wy też się nie czepiajcie, bo nie chodzi o to. Absolutnie nie chodzi o to, każdy zinterpretuje z tego poziomu świadomości, na którym jest, więc jakby tutaj to nie jest ani dobrze, ani źle, nie? Każdy ma te swoje filtry, my mówimy przez swój poziom świadomości, wy odbieracie przez swój poziom świadomości, ale chodzi o to, że tak, jeżeli będziemy na razie przynajmniej funkcjonować na zasadzie ja muszę dać, to wtedy dostanę, to też jeszcze tego nie będzie w naszym życiu. Jeżeli będziemy kierować się tylko i wyłącznie umysłem, taką kalkulacją. Ja bym powiedziała, że te zmiany zaczynają się dziać wtedy, kiedy my przestajemy o tym myśleć. Kiedy przestajemy myśleć o tym, że potrzebuję szacunku, potrzebuję miłości, potrzebuję drugiej osoby, potrzebuję czegoś tam. Zapominamy o tym, czyli nasza wibracja się podnosi, mamy już tyle energii, że ta głowa nam całkiem wychodzi poza ten dół i zaczynamy się cieszyć widokiem wschodzącego słońca, biegających sarenek, dzieci bawiących się w lesie i tak dalej.
czy osób zbierających jagód. Znaczy w sensie zachwycamy się tymi wszystkimi nowymi widokami, które mamy przed sobą i zapominamy o tym, że tam na dole jest ta telewizja, są te statystyki, są jakieś problemy, że jakiś tam chleb kosztuje 10 zł, swoją drogą mój kosztuje dalej, tyle kosztował, nie? To jest kwestia percepcji, że tak powiem, wtedy ta rzeczywistość się dostosowuje do nas. Więc zmieniając ten swój poziom wibracji, my zaczynamy odchodzić od tego, co nasz umysł chciał przed chwilą i wtedy ta rzeczywistość może się transformować. Więc bardzo ważne jest po prostu dbanie o swój poziom energii, po prostu, codziennie. Nie? To nie jest tak, że raz sobie naładujemy do akumulatorka, do baterii i tak mamy przez całe życie. Nie wiecie, że baterie się wytracają. Jak myjecie zęby, to codziennie, a nie raz na tydzień, prawda? Jak bierzecie prysznic, to też częściej niż raz na miesiąc. Dobra, przejrzyjmy teraz komentarze, bo gadamy, a tu nie wiemy, co się w ogóle na czacie dzieje, a na czacie się dzieje dużo, bo na przykład ktoś mówi, że masło kosztuje 12 zł. I powiem Ci na przykład z mojej perspektywy, to ja nie mam pojęcia, ile co kosztuje, bo ja nigdy na to nie patrzyłem. I to też jest, może Wam pokazać, bo Wy też możecie być w tym samym miejscu, to ja nie jestem nikim wyjątkowym tutaj, bo są dużo lepsi i każdy jest w tym miejscu, w którym teraz powinien być, ale ja nigdy nie miałem tak, że inaczej, nigdy nie zwracałem uwagi na ceny, jeżeli coś chciałem, to po prostu to brałem, a nawet jak w danym momencie nie miałem pieniędzy, to po prostu te pieniądze prędzej czy później w jakiś sposób przychodziły. I to też jest wskazówka do Was, że jak nastawić się ten swój mindset, bo wiecie dobrze, że pieniądze to też tylko energia i jedyne co nas blokuje przed jedna z największych blokad dzisiaj. Jedyne co nas blokuje przed otrzymywaniem większych ilości pieniędzy albo nieograniczonych ilości pieniędzy jesteśmy tylko my sami, tylko my może mamy tą moc, żeby zablokować ten strumień płynący, strumień tej obfitości, która jest po prostu nieograniczona niczym, więc to jest kwestia podejścia i zmiany przekonań, aczkolwiek wiadomo, nie zrobimy to jednym zdaniem i aczkolwiek mówię, takie zdanie tylko rzucam tutaj, bo mi się pojawiło, że czasami wystarczy zmienić optykę i niech to gdzieś tam w Was pracuje. Wszechświat wtedy weryfikuje, wyrównuje, tak? To nie jest tak, że nagle masło kosztuje 12 zł i ja mam mniej w portfelu. Wyłączmy media i kreujemy swoje. Najlepiej to w ogóle, tak jak mówię, nie starać się opowiadać jakiejkolwiek ze stron. Być, patrzeć, cieszyć się, uśmiechać się, robić swoje. I słuchajcie, tyle. My jesteśmy też w niesamowitym kraju, bo powiedziałabym, że w Polsce, pomimo tego naszego takiego zaściankowego myślenia w niektórych tematach, to mamy bardzo dużo świadomych ludzi, bardzo. Ja mam znajomych na całym świecie. Miałam okazję podróżować po całym świecie biznesowo i prywatnie i mam znajomych naprawdę w wielu, wielu miejscach i to, co się dzieje, znaczy przede wszystkim na zachodzie, to jest jeden wielki paraliż. Jak słyszę wiadomości ze Stanów, znaczy oczywiście mam znajomych i takich, którzy gdzieś tam powpadali, nie powpadali, czy gdzieś tam bliżej z Europy, to jest mniejsze zrozumienie społeczeństwa niż tutaj. Także możemy sobie pogratulować, że jesteśmy w takim cudownym miejscu. Dokładnie tak. Mamy duży przywilej, że jesteśmy w Polsce, jak chociażby we Włoszech, gdzie ta rzeczywistość jest trochę inna niż od nas i wszędzie lepiej, gdzie nas nie ma, aczkolwiek mamy pod wieloma względami, jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, dość trudnym, ale bardzo dobrym mimo wszystko i też nieprzypadkowo sobie taki kraj wybraliśmy. Paweł jakoś inaczej dzisiaj wygląda. Myślę, że to jest kwestia tych naleśników, które Magda dzisiaj rano zrobiła, a nie mojej bluzy. Słuchajcie, a wy nawet nie wiecie, gdzie my bluzy kupujemy, ale mogę polecić fajne, wygodne, tanie miejsce. Magda tam chodzi na szaber. No. Ale Żanetka pisze, ja w ogóle się nie spodziewałam się śmieci wokół mojego jeziora, a ich jest mnóstwo. Ale zobacz, Żanetka, w następnym zdaniu co piszesz? Zignorowanie tych śmieci nie pomaga, z roku na rok jest ich wokół jeziora coraz więcej. I smutna minka. I ta smutna minka mówi o tym, że możesz o nich nie myśleć, ale jest ci źle z tym, że tych śmieci, one cię denerwują w jakimś stopniu, gdzieś powodują, że uważasz, że te śmieci są nie okej. I to wystarcza, żeby nasze wahadło napędzić. I dając uwagę, że to jest nie okej, będzie nam prezentowane tego nie okej więcej. Można powiedzieć proste, ale
trudno te schematy wyłapać, bo one bywają właśnie bardzo subtelne i nawet my ich nie zauważamy, przecież mówimy, nie przeszkadza mi to, ale gdzieś tam jednak, słuchajcie, skoro coś widzicie, to musi wam to przeszkadzać. Musi być gdzieś w was ten brak akceptacji tej sytuacji, bo inaczej by tej sytuacji w waszym hologramie nie było, bo tak to działa. Jeżeli macie pewne rzeczy przerobione, to ich nie musicie już doświadczać. Każdy tutaj przychodzi z innym planem, w innym celu, z innym poziomem świadomości, żeby doświadczyć innych rzeczy. I im większy macie bagaż doświadczeń, powiedzmy, z którym tutaj przychodzicie, tym już te takie drobne rzeczy na was nie działają. Wy macie inne testy, macie, można powiedzieć, potężniejsze, inne zadania. To się wiąże z tym też powiedzeniem, że jest młoda dusza lub stara dusza. Może to kiedyś rozwiniemy jeszcze ten temat. Aczkolwiek pamiętajcie zawsze, co cię tyka, to cię tyczy. Jeszcze chciałam tutaj dodać jedną taką rzecz, bo można by powiedzieć, ale to jest nielogiczne. No wiadomo, że ktoś tam zawsze pójdzie na śmieci, albo jak są śmieci, to można na nie wpaść, że to jest logiczne, że one istnieją i że wmawianie sobie, że śmieci nie ma, nie sprawi, że śmieci znikną. To jest tak, rozwój duchowy nie ma nic wspólnego z logiką, absolutnie. Jeżeli będziemy się posługiwać logiką, jeżeli będziemy na siłę coś nazywać nauką, znaczy nie na siłę, ale jeżeli będziemy, że tak powiem, zawierzać nauce, szukać tylko i wyłącznie rozwiązań naukowych i ograniczać się w tym, co jest w tym szkiełku, tak? W tym, co jest dostępne dla zmysłów, a zmysł to jest umysł, to zawsze będziemy mieć poważne ograniczenia na swojej drodze. Rozwój duchowy to jest to, co ja nazywam magią. Nie musimy wiedzieć, jak rzeczy się dzieją. One się po prostu dzieją zgodnie z naszymi potrzebami, zgodnie z naszymi wartościami, zgodnie z naszymi pragnieniami, wtedy, kiedy wykonamy odpowiednie czynności. Wystarczy znać tak naprawdę proste zasady, jakimi się ten nasz wszechświat rządzi, oraz znać proste metody, którymi można sobie ułatwiać tutaj to przemieszczanie się i podróżowanie w tym ciele w tej tak zwanej rzeczywistości. Co powinienem zmienić w sobie, aby moje dzieci chciały się ze mną spotykać? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ no tutaj wchodzimy w taki temat gdzieś, no, że sami sobie nie pozwalamy na otrzymywanie miłości przede wszystkim, no bo dzieci to są taką chodzącą miłością, dopóki nie nauczymy ich, że jest inaczej. I one tą miłość bezwarunkowo nam dają, więc to też jest gdzieś tutaj w tej przestrzeni serca jakaś blokada i na pewno musisz zauważać, bo nie widzimy twojego imienia i nazwiska w swoim życiu, jakieś takie sytuacje, gdzie ta miłość była wielokrotnie odrzucana z jednej czy z drugiej strony, aczkolwiek musicie wiedzieć, to też jest ważna tutaj takie może ważne narzędzie może być dla was, że rozwiązanie jest zawsze w tym naszym polu, zawsze jest rozwiązanie na każdy problem, który do nas przychodzi. Jedynie z poziomu lęku i z poziomu poniżej 200 według tej skali Hawkinsa my tych rozwiązań nie jesteśmy w stanie zauważyć. My widzimy te rozwiązania dopiero, kiedy wzbijemy się wyżej, z poziomu radości, z poziomu wdzięczności, z poziomu akceptacji. Jeżeli jesteśmy na tych poziomach, to dużo łatwiej nam jest wszystkie rozwiązania zauważyć i każdy ma dostęp do tak naprawdę całej wiedzy. Każda osoba ma dostęp do wszystkich informacji, do wszystkich rozwiązań, które dla niej są najlepsze, bo my możemy ci powiedzieć coś ze swojej perspektywy, ale to ty tak naprawdę musisz wiedzieć, czy to jest akurat dla ciebie, tylko ty będziesz wiedział, która z tych rzeczy jest dla ciebie najlepsza. My możemy wskazać pewne, dać ci wskazówki, narzędzia, procesy, które wiemy, że działają, aczkolwiek to ty wybierzesz, które z konkretnych tych narzędzi może być dla ciebie, bo ostatecznie to ty decydujesz i ty wiesz, gdzie ci będzie najłatwiej, ale to można zrobić wtedy, kiedy wzbijemy się trochę wyżej, kiedy ten nasz stan jest, no ten stan jest powyżej przynajmniej powyżej 200, bo wtedy mamy większy ogląd sytuacji. To jest tak jak wejście no nie siedzimy w tej dziurze. Dokładnie. Dopóki siedzimy w górze, tam rozwiązań nie zauważymy. Musimy wyjść na powierzchnię, wtedy zobaczymy, jak wiele tych rozwiązań jest. No dzieci nie chcą się spotykać ze swoimi rodzicami, dlatego że mają pewnego rodzaju niezgodę. Próbują się bronić przed czymś.
A ponieważ dzieci są kalką swoich rodziców, no to przed czym ty się dzisiaj bronisz? Czy nie chcesz z czegoś zrezygnować, ustąpić, nie chcesz czegoś wybaczyć, nie chcesz odpuścić czegoś i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest praca przede wszystkim ze sobą najpierw. Nie możemy zmienić gdzieś tam czegoś na zewnątrz, najpierw nie rozumiejąc siebie, tak, co się dzieje we mnie. Czyli musimy mieć konkretną mapę siebie, swojej psychologii, swojej duchowości, swojej fizyczności też, bo to są 3 nierozłączne tematy, więc jeżeli mamy kompletną mapę, to wtedy możemy zacząć nawigować, jak dojść do tego celu, który chcemy. No bo wyobraźcie sobie, że macie mapę, macie GPS i macie tylko miejsce docelowe, czyli na przykład chcę dojechać do Warszawy, ale nie wiem, skąd wyjeżdżam. Czy ja jadę z Gdańska, czy z Berlina, czy z Hongkongu, no nie mam pojęcia, więc jaką drogę ja mam wybrać? Najpierw musimy poznać, gdzie jesteśmy i bez tego nie da się trwale zmienić życia, po prostu się nie da. Czasami przychodzą jakieś takie drobne zmiany, drobne takie przełomiki, ale potem znowu wracamy do swojego punktu wyjścia, nie? Bo najpierw musimy zobaczyć, w którym kraju mieszkamy, w którym mieście, na której ulicy, w jakim mieszkaniu, jaki jest układ tego mieszkania i dopiero z tym zaczynamy pracować. Tak właśnie jest, jak Natalia mówi, że z każdym miesiącem, z każdym dniem wasz odbiór tej rzeczywistości będzie inny, jeżeli faktycznie sami zaczniecie gdzieś świadomie w ten swój rozwój inwestować. Natalia akurat miała okazję uczestniczyć w jednym, albo nawet nie w jednym z naszych warsztatów i ja zawsze właśnie mówię, bo czasami ludzie, ja sam tak miałem zresztą, że byłem na jakichś warsztatach i mijał tydzień, miesiąc i ktoś się pytał, no jak byłem? Mówię, no super, a coś się zmieniło w twoim życiu? Mówię, no w sumie to nie, no tak jest jak jest. Aczkolwiek dopiero po czasie zauważałem te ogromne zmiany, które następują, bo one następują zawsze, tylko to są zmiany czasami stopniowo następują, na przykład właśnie zaczynają znikać niektóre rzeczy z tych naszych hologramów, gdzieś jedni ludzie, którzy byli nam bliscy, ale nam nie do końca służyli, gdzieś sami naturalnie odchodzą, usuwają się na bok, przychodzą nowi, nowe sytuacje, nowe okazje, nowe możliwości i tak to wygląda i właśnie tak jest też odbiorem tych słów, bo ja nawet na przestrzeni pół roku ostatnio mieliśmy takie doświadczenie, że robiliśmy jedno szkolenie z Magdą na przestrzeni pół roku. Sami uczestniczyliśmy. Tak, sami uczestniczyliśmy i stwierdziliśmy, że zrobimy jeszcze raz. Minęło pół roku, to nie, z logicznego punktu widzenia to nie miało sensu, bo to jest nie dość, że bardzo wymagające szkolenie w sensie fizycznym, bo to trwa długo, kilka dni trzeba poświęcić po prostu być absolutnie wyjęte z życia. Tak. To są też bardzo, bardzo duże pieniądze jak na nasze polskie realia i już po pierwszym dniu wiedzieliśmy, że dobrze zrobiliśmy, bo ta nawet perspektywa pół roku zupełnie to jest się zmieniła. całkiem inny odbiór, całkiem inny odbiór. To się nawet śmiałam, bo mówiłam Pawłowi, wyciągnęłam swoje stare notatki. To nie było rejestrowane szkolenie, tylko takie na żywo. Wyciągnęłam stare notatki i tak mu pokazuję, patrz jakie ja głupoty zapisałam, bo teraz zupełnie mam inne zrozumienie tego tematu. Mimo że były konkretnie te same zdania, nawet ci najwięksi trenerzy tacy na świecie, to oni tam nie ma przypadku, nie? W sensie mają konkretne zdania w konkretnej minucie. Nawet wiecie, 15:15 upada długopis, 15:18 pojawia się jakiś znak i cały czas odtwarzają te same sekwencje i to ma sens. Ja kiedyś myślałam, że to jest nie mają pomysłu, nie? A teraz ja widzę, że to ma niesamowity sens po to, bo pobudza jeszcze raz, ale w inny sposób te same drogi rozumienia. Więc ja miałam dużo odkryć i się śmiałam strasznie z siebie z tej sprzed pół roku. Mówiłam, patrz, a myślałam, że takie mądre wnioski miałam, a teraz zupełnie inaczej patrzę. Dobre pytanie padło. Mamy udawać, że nie widzimy śmieci, a one powoli nas zabijają. Jak do tego podejść? No na pewno nie tak. No jak zabijają, to muszą zabić. Nie. Tu nie chodzi o żadne udawanie, bo to jest bardzo ważna różnica, że to nie jest odwracanie wzroku i udawanie, że problemu nie ma, bo ten problem jest w nas i jak
my zamkniemy, to jest, wiecie, pamiętacie może ze swojego dzieciństwa, albo jak macie inne dzieci, jak dziecko bawi się w chowanego i zamknie oczy i myśli, że go nie widać. No, o, świetny przykład. I to nie o to chodzi, bo to, że dziecko zamyka oczy, to no dalej jest. I to, że my zamkniemy oczy na naszego partnera, który nas krzywdzi, albo na sytuację, że nie mamy pieniędzy i mówimy, dobra, to zamykam oczy, zaraz będę miał pieniądze, to tak się nie zadzieje, bo tu chodzi o coś dużo głębszego. Przede wszystkim chodzi o akceptację tego i pozwolenie, żeby to było, aczkolwiek może jeżeli chodzi o konkretny tutaj przykład partnera, no to też z innego poziomu to ta akceptacja, bo to nie chodzi, żeby się podkładać i robić wszystko dla kogoś, żeby tylko było, ale musicie zrozumieć, że kiedy do was przyjdzie to zrozumienie, kiedy przyjdzie ta świadomość tej akceptacji, że wszystko jest tak, jak ma być i że wszystko jest po coś, że każdy tutaj realizuje plan taki, jaki sobie tu założyliśmy, że każdy odgrywa rolę takie według tego scenariusza, który sami my napisaliśmy, bo ten scenariusz my sami piszemy, więc jeżeli nie możemy osądzać aktorów, że odgrywają rolę według scenariusza, który my sami napisaliśmy. I rozwiązanie tego scenariusza może nastąpić dopiero wtedy, kiedy zaakceptujemy, kiedy pokochamy to, co jest nie do pokochania. I to jest najtrudniejsze dla wielu. To jest moment nie do przejścia na ten moment, ale za jakiś czas będzie, może za pół roku. Tak jak mówię, bo tak jak tutaj Natalia napisała, że teraz wszystko inaczej rozumie. Może za miesiąc. Słuchajcie, wibracje, czyli ten rezonans Ziemi cały czas wzrasta. Winda, na której jest Ziemia, cały czas jedzie do góry. To wszystko się zmienia teraz w bardzo dynamiczny sposób. Teraz nie potrzebujemy już lat, miesięcy, czy nawet dni, żeby się pewne rzeczy zadziały, tylko one się dzieją niemal od razu. Więc mamy dużo większe możliwości, dużo większe szanse, żeby wszystko sobie teraz przepracować. Aczkolwiek dopóki nie pokochamy tego, co nie do pokochania, no to cały czas będziemy jakieś te mniejsze lub większe sytuacje będziemy doświadczali, których niekoniecznie chcemy i cały czas ta sinusoida u nas będzie i ten jak to jest? Jak to się nazywa? Wahadło. To wahadło cały czas będziemy bujali my sami, bo my sami to wahadło popychamy. Czyli jest super i nie super. A wystarczy, żeby każda osoba, która się budzi, tak zwanie budzi się, każda osoba, która zaczyna świadomie patrzeć, zmienia jej się optyka, kiedy wychodzi z tej dziury, to ona powoduje, że to wahadło już spowalnia. I ono będzie coraz wolniej już na świecie, też coraz, ono jeszcze próbuje, właśnie media próbują cały czas to wahadło rozhuśtywać. Różne osoby w waszym otoczeniu próbują te wahadło rozhuśtywać, ale tylko od was zależy, czy pozwolicie, żeby to wahadło się huśtało od lewej do prawej. Bo jeżeli wy przestaniecie reagować na to w taki sposób, jak do tej pory reagowaliście, to wahadło będzie coraz spokojniejsze. Ono będzie się wyciszało, wygaszało i wtedy nagle wszystko się ustawi do tego do tej waszej, tej prawdziwej, naturalnej wibracji, którą jesteście i do tego waszego planu, z którym tutaj przyszliście. I wtedy będzie, jak tutaj dzisiaj kilka razy się pojawiło to zdanie, może nie zdanie, ale kilka razy pojawiło się masło, nie bez powodu, bo wtedy właśnie wszystko w waszym życiu będzie szło jak po maśle. Także oddajmy honory dla masła dzisiaj. Mimo, że kosztuje tam 6 zł czy tam 10. Ja jeszcze skomentuję taką jedną rzecz. I teraz tak, nie traktujcie tego, co mówimy, jako gdzieś tam osądzanie kogoś, czy wytykanie palcem, ale potraktujcie wszystko, co się pojawia tutaj w grupie, jako studium przypadku. Możemy wrócić do tego komentarza, bo on jest bardzo ciekawy generalnie. Będziemy traktować każde zdanie jako studium przypadku, nie jako ocenę człowieka, bo każdy z nas ma różne rozumienie różnych tematów i wszystko jest tak, jak ma być. Także wszystko jest poprawnie. Ten chciałaś? Tak. Proszę. Że mamy udawać, że nie widzimy śmieci, a one powoli nas zabijają. Kochani, teraz tak, patrząc na skalę świadomości, z jakiego poziomu, na jakim poziomie takie pytanie może istnieć? Nie osoba, tylko pytanie. Jak myślicie, nie? Czyli mam udawać, a one nas zabijają. No mamy tutaj dużo strachu, tak? Jakiegoś zalęknienia, jakiejś niezgody albo pragnienia tego, żeby było inaczej. No to jest wszystko poniżej 200. To, co mówił Paweł, jeżeli siedzimy w tym dole, to nasz umysł absolutnie nie jest w stanie zrozumieć niczego, co wykracza poza sferę
tego, co nam się mówi, tego, co nas się uczy, tak populistycznie. Kiedy wychodzimy poza 200, tak jak gdzieś tam Natalia pisała, rzeczy same się dzieją. To trudno nawet opisać słowami. Po prostu wszystko, absolutnie wszystko działa na naszą korzyść. I tu już nie ma logiki. Im więcej energii, w tym zdaniu jest za mało energii. Ono nie jest w stanie się przetransformować, bo tam nie ma energii. Tak? Zrozumienie jest energią, dobre emocje są energią. Im więcej energii, czy na poziomie właśnie tej psychologii naszej, ciała, no nie powiem, że duszy, bo dusza ma 100%, nie? Ale wiecie, takiego połączenia naszego, pozwolenia na to połączenie z tym naszym przepływem, z naszą duszą, to wtedy nie ma takich pytań w ogóle, nie ma słowa zabijają, nie ma tego, to ja mam uciekać, albo będzie jak będzie, to takie bez sensu, bo zaraz po prostu polityka mnie zniszczy, inflacja mnie zniszczy i tak dalej. To nie jest poziom wysokiej świadomości takie pytania, tak? One wynikają prosto z umysłu, który gdzieś tam ciągle szuka zagrożeń, bo taka jest jego rola, taka jest jego funkcja i on spełnia się w 100%, pracuje idealnie dla każdego. Więc te pytania z poziomu umysłu, takie, które przynoszą trwogę, tak, one nie będą w stanie znaleźć dobrej odpowiedzi nigdy. Musicie też wiedzieć, żebyście też nie traktowali wszystkiego, co my mówimy, jako swojej prawdy, bo tą waszą prawdę to wy sami tworzcie. My możemy wam powiedzieć, jaki jest nasz punkt widzenia na te sprawy i albo to poczujecie i z tym to was zarezonuje, wtedy idźcie za tym i sami to po prostu przetestujcie, tak? Bo to jest najważniejsze, żeby nie mieć tych zewnętrznych autorytetów, nie słuchać nikogo, tylko się sobą sugerować, bo po to tu jesteście. Każdy z was jest niezwykły, każdy ma niezwykły potencjał i każdy z was przed tutaj z innym zadaniem, z innymi doświadczeniami i po to, żeby innych rzeczy tutaj doświadczać, więc każdy jest niezwykle cennym wkładem, więc wiedzcie to po prostu, wiecie, że wy macie tą moc do stwarzania wszystkiego w swoim życiu, a my jesteśmy tylko asystentami, którzy mogą wam pewne drogi wskazać i pewne rozwiązania, aczkolwiek to wy musicie za tą klamkę chwycić, otworzyć drzwi i zrobić ten pierwszy krok, bo za was nikt niestety nic nie zrobi. Tu jeszcze szybki taki jeden temacik, ale żyjąc z zasadą będzie co będzie, to trochę słabo, taka wegetacja. No powiem wam tak, osoby powyżej, poziom świadomości powyżej 700, no to myślę, że dla osoby z poziomu 200 to jest wegetacja, bo tam nie ma już takich skoków, że euforia, tam nie ma też euforii, tam jest radość, tam jest zrozumienie, a zrozumienie jest czymś innym niż euforia, bo pamiętajcie, jak wpadacie w euforię, to ona też potrafi być destrukcyjna. To wtedy robicie taki mocny zamach, że to wahadło leci i za chwilę będzie powrót w drugą, bo wszechświat zawsze musi być w równowadze, więc to jest ten moment też, co Magda powiedziała na początku, bardzo ważny. Jak wychodzicie z tej dziury, wychylacie głowę i mówicie: wow, to tak jest. Ile kolorów, mówicie, ale fantastycznie, teraz mogę wszystko, teraz ja wszystkim powiem, ja wszystkim pokażę, jak mają żyć. I wołacie do tych tam w dziurze, mówię: chodźcie ze mną, chodźcie, ja wam wszystkim powiem, bo wy nie wiecie, ja wiem. A osoby z powyżej, z poziomu tam powiedzmy 500, 600, 700, tych już nie zrobią, bo w nich już nie ma tej euforii. One sobie leżą na trawie, patrzą jak kluczy, bo one wiedzą, gęsi przelatuje. Że to nie ma znaczenia. I to jest to, co drugi raz napisałaś. To taki bezsens, jak oglądanie filmu. Zastanów się nad tym zdaniem, bo w nim jest bardzo dużo prawdy. Kontempluj go. Być może da ci więcej odpowiedzi, niż jesteś w stanie sobie zrozumieć. Tym bardziej, kto powiedział, że życie tutaj ma jakikolwiek sens. I tutaj się kłania. Już, nic się nie kłania, idziemy dalej, zostawiamy. A dzisiaj, tak na zakończenie dokładnie. jeszcze, napiszcie jedno słowo albo jedno zdanie, które zabieracie ze sobą, które gdzieś tam wam utkwiło albo zainspirowało do czegoś, albo które będziecie kontemplować, tak jak Paweł powiedział, kontempluj to zdanie, bo tam jest cała masa ważnych informacji. Więc co zabieracie ze sobą? Poświęciliście dzisiaj godzinę na to, żeby tutaj z nami być, zaangażowaliście się energetycznie, emocjonalnie, umysłowo, fizycznie, także weźcie coś dla siebie.